Siema, Urbex Action zaprasza Was na kolejną wyprawę. Tym razem jesteśmy w opuszczonej willi i w dodatku jesteśmy tu nocą, a z opowieści wiemy, że straszy, aczkolwiek duchów szukać nie będziemy. Słuchajcie, widzieliście piękne wejście, musimy się poruszać troszeczkę szybciej, bo jest dość późna godzina i my świecimy światłami, więc będziemy się przechadzali tak troszkę szybciej po tych pomieszczeniach. Co, jakaś butelka po winiaczu chyba. W zasadzie pomieszczenie puste, jakieś graffiti na ścianach. Ktoś tu coś jakoś próbował chyba łatać sufit, bo jest jakiś karton gips na górze. Dobra, idziemy dalej. Tutaj widać kawałek zabytkowej gaśnicy, ale pokażemy Wam później. No jak widzicie, tynki pozrywane. W zasadzie w pomieszczeniach, tak jak na razie idziemy, nic nie ma. Poza graffiti, słuchajcie, poza graffiti. Willa wzniesiona była dla imigranta, słuchajcie, z terenów pruskich. Wzniesiona została w roku 1882, więc troszeczkę lat ma. Zobaczcie, jaki piękny sufit, no ale to wszystko za chwilę zacznie się rozpadać. Tam już widać podparty sufit. Wilgoć, tynki spadają. Dobra, idziemy dalej. W 1907 roku willa została sprzedana kolejnemu właścicielowi. No, nie będziemy tutaj ujawniali nazwisk. Dobra, zobaczcie, tutaj kolejne piękne zdobienia przy suficie. Tutaj jakieś, nie wiem, jakieś tam płytki. Jakieś drzwi stare poopierane. Dzieciniec. I właśnie, taka plakietka z tego względu, ponieważ najprawdopodobniej w 1907 roku albo 1989 roku mieścił się tutaj żłobek miejski i żłobek ten należał do zakładów Lenora. Ok, ale może później znajdziemy jakieś artefakty na temat żłobka. Tymczasem idziemy dalej. Dół mamy zwiedzony, słuchajcie, tamtędy wchodziliśmy, idziemy na górę. Zobaczcie, jakie fajne marmurowe schody. Ale kurczę, wszędzie pełno graffiti. Na oknach tych były witraże. Witraże być może wyłamał wiatr, być może po prostu wandale, którzy się tutaj dostali, bo jak widzicie, okna były pozasłaniane. Kolejny sufit zapewne kiedyś pięknym zdobieniem, bo dzisiaj już wchodzi na niego wszechobecna wilgoć. Ok, jakieś płytki. Całkiem. No i na płytkach graffiti. Albo jakieś pomazańce, jak kto woli. Dobra, idziemy dalej. I tak jak mówiłam, będziemy starali się tutaj poruszać w miarę sprawnie, bo jak sami widzicie, na zewnątrz jest ciemno, więc po prostu jest nas trochę widać, a nie chcielibyśmy być za bardzo zauważeni. Kolejny sufit i jaki piękny łuk. I tam dalej też piękne zdobienia. Duża sala, no ciężko powiedzieć, co mogło tu być. Może jakaś sala kominkowa, nie wiem. Nie mam pojęcia. Tutaj kawałek odsłoniętego stropu. No i tak jak mówię, wszędzie takie wymazane w zasadzie ściany. Jeszcze żeby to było takie jakieś w miarę ładne, a to jest po prostu, no nie wiem, dla mnie pomazane. Ale okej, idziemy dalej. O, duszki spacerują. Nie, żartowałam. Jeżeli chodzi, na początku wspomniałam, że tam czytaliśmy, że podobno tu straszy. Natomiast jeżeli chodzi o samą aurę w środku, nie mamy w ogóle kompletnie takiego odczucia. Ok, idziemy dalej. Tam już z daleka widzę piękne zdobienie, ale zajrzymy pierw w to pomieszczenie. No i w zasadzie też puste, tynki odrapane. Jakieś stare drzwi.
Wyrąbana ściana, no w zasadzie nic tu nie ma. Ok, przejdziemy dalej. O, tak sprytnie sobie może tędy. Fajne, duże drzwi. Takie fajne, duże, drewniane drzwi można jeszcze, słuchajcie, spotkać na przykład w starych kamienicach. Bardzo fajnie to wygląda, gdyby je odnowić. Ale to tak przy okazji myślę sobie i mówię. Ok, fajne zdobienie tutaj, spójrzcie, takie jak gdyby w 3D, że tak powiem. Ale spoko, to przykuło moją uwagę. Wszędzie schodzi farba. Tutaj jak gdyby jakieś klepki, myślę, może takie z podłogi, coś takiego, nie wiem, ale chyba tak. Dobra, umywalka i nie wiem co to jest. Jakiś tam rysuneczek. Nie wiem, czy już zdążyłam wspomnieć, ale budynek jest wpisany, słuchajcie, do rejestru zabytków. Nie pamiętam, czy to mówiłam, ale nic, najwyżej się powtórzę. Dobra, idziemy dalej. Fajne takie podparcia na tych kolumnach, super to wygląda. Troszeczkę przyspieszamy tempa. Schody. No i słuchajcie, jesteśmy w zasadzie na strychu. Prawie, że. Tak, zaraz poczekajcie. Tak, jesteśmy na strychu. No tutaj podłoga już w znacznie gorszym stanie, więc nie będziemy się tam za bardzo do przodu posuwać. Tutaj ściany to w sumie są drewniane, słuchajcie. Widzicie okopcony dach, ponieważ w 2010 roku budynek ten trawił pożar. Także jak na pożar, to i tak jest on w całkiem niezłym stanie, trzeba powiedzieć, no bo jakiejś tam wielkiej tragedii nie ma. Dobra, no cóż, nic tu już nie mamy. No, rzucił Wam się napis, także jak ktoś ogląda uważnie, to raczej nie będzie miał problemu z odgadnięciem tego miejsca. Ok, idziemy dalej. Dobra, zobaczcie sobie tutaj, jak to wygląda. Tu też popierane tak jak gdyby jakieś stare drzwi, nie wiem. O, i ten rysunek jest spoko, myślę sobie. I jak gdyby taka tryskająca krew. Nie, okej, dobra. Tak, tutaj to już znacznie widać, że był pożar. Zobaczcie, wszystko mega okopcone, te belki, wszystko czarne. I powiem Wam szczerze, że mimo, że ten pożar był w 2010 roku, to naprawdę czuć jeszcze zapach spalenizny. W tym miejscu właśnie, tam na samej górze była wieżyczka. Przepiękna wieżyczka, ale to wstawimy Wam foto. No, wieżyczka została rozebrana bodajże w 2020, w tym roku. Tak, ponieważ no chwiała i mogłaby komuś spaść na głowę. Ok, no tak to wygląda. Dobra, idziemy dalej, bo już tak troszkę świecimy i po oknach też trochę świeciliśmy. No, duchów nie widać, nie słychać ani bynajmniej nie czuć. Ok. Co tu mamy? Kolejne pomieszczenie. O, słuchajcie, fajnie wyglądają tak te okienka z daleka. Klimatycznie, mega. Fajnie. Dobra, idziemy dalej. I fotel, i tu jest klimat, ale widać, że jacyś chyba miejscowi trunkowicze no chyba odwiedzają to miejsce, słuchajcie. No tutaj jest klimacik, trzeba przyznać. Ale zasiadać nie będziemy. Sobie, nie, myślę, że nie. Ubikacja, łazienka. To wysoko, ale to podejrzewam, że na dole też musiała być, nie? No bo tak latać z dołu na górę? Chyba nie. Tutaj wygląda to jak jakiś być może szyb windowy, taki mniejszy,
No nie wiem. Ok. Tutaj to małe okienko otwarte. Obiekt generalnie prawdopodobnie wystawiony jest na sprzedaż, bądź był. Nie wiem dokładnie. Także jeżeli macie ochotę stać się posiadaczami oto tej właśnie willi, no to proszę bardzo. Ok, idziemy na dół. Super to wszystko wygląda. Naprawdę fajnie. No szkoda, nie ma tutaj był właśnie chyba ten witraż. No, ale to wszystko po prostu może jacyś wandale to powybijali. O, tam moje duszki są, świecą. Tu kolejne flaszki. No co, szybko nam się udało obejść. Kierujemy się, słuchajcie, w stronę piwnic. No tak, tu chyba będą, słuchajcie, piwnice. Idziemy. Może tam znajdziemy jakieś artefakty dotyczące żłobka właśnie, tak? Może coś tu jeszcze znajdziemy. Dobra, ok, jesteśmy w piwnicach. Jakaś gaśnica. No i słuchajcie, tutaj to wygląda trochę tak... O, i tutaj... Tak, wygląda to trochę jakby to było przerabiane na jakieś tam specjalne potrzeby. No nie jest to raczej tutaj, z tego co widzę, styl pałacowy, a bynajmniej z tamtego okresu, no na pewno nie. Ta piwnica była przerabiana na coś konkretnie. Ok, idziemy dalej. Jakie fajne drzwi. No, taki schowek pod schodami, ale nic tam nie ma. I czyżby wyjście? Uwaga, tadam. No tak, tam chyba jest tajemne wyjście ewakuacyjne. Dobra, zostawimy wyjście ewakuacyjne. Albo może sobie tam lukniemy jednak. A to lukniemy. O tak, wyjście. Pomyliłam się. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej. No i co? Tutaj to taka w sumie ruinka. No i cóż, trzeba przyznać, że obiekt jest zniszczony siłami natury, ale i wandalizmu w coraz większym stanie. No słuchajcie, jak to stoi, nikt się tym nie interesuje od wielu, wielu lat, no to takie są właśnie później efekty. No a szkoda, no bo jest to wpisane do rejestru zabytków i jest to ładny obiekt. No i co, taka graciarnia, w sumie na razie nic ciekawego nie widzimy. Tutaj jest to wyjście. Ok. Tutaj szliśmy. No, jeszcze zawory, rury, jakieś tam wodne, kanalizacyjne, jakieś może... Tak. Puszeczka, ale prądu tu nie ma, na bank. Dobra, idziemy, słuchajcie, dalej. Generalnie obiekt... O, właśnie, jest ta tablica... czekajcie... Schemat węzła cieplnego w żłobku. Tak, no, czyli jest to jak gdyby potwierdzenie na to, co mówiłam wcześniej, że w 1989 bodajże tak mieścił się tu żłobek. Żłobek zakładów przemysłowych Lenora. Dobra, idziemy dalej. I zobaczcie, przez ile czasu ta tablica tak naprawdę została tutaj w tym miejscu. To też jest mycie jaj. Wow. Dobra, słuchajcie, mycie jaj, no czyli zaczyna nam się robić tutaj, co? Kuchenne rewolucje. No, masa papierów jak wszędzie. Stare szafy, ale no też masa w zasadzie śmieci. Kibelki. Kibelki. Lustereczko, powiedz przecie. Dobra, słuchajcie,
słuchajcie, idziemy dalej. Tak, no jest to typowo przerobione. Coś tu się później musiało jeszcze, kurczę, mieścić, no bo to na pewno nie jest stan, który zachował się po istnieniu żłobka. No poza tym nie uważam, żeby dzieci siedziały, magazyn główny, żeby dzieci siedziały tak naprawdę w piwnicach, prawda? Jakieś tam stare szafeczki. Stare szafki, no podrapane ściany, no generalnie na razie nic ciekawego nie widzimy. Słuchajcie, no tutaj to wygląda jakby tutaj, nie wiem, ktoś miał jakiś zakład, nie wiem, cukierniczy na dole, albo, no bo to jest taki chyba mega wyciąg. No na pewno to jest wyciąg. Może tu piekli, słuchajcie, jakieś ciasta, jakaś może piekarnia, a cóż to jest? Jakiś schemat. Nie chcę Wam też tak dokładnie przybliżać. Nie mogę. Ok. No, bojlery. Fajne bojlery, duże, dobra. Jakaś znowu skrzynka elektryczna. I kasa, słuchajcie, stara kasa. Fax. Czy fax w zasadzie. Ok, jak coś to mnie poprawcie w komentarzach. No i co? Masa papierów tak naprawdę. Masa papierów. Wszystko wyłożone płytkami. No tak, no jak najbardziej mi to wygląda. Tutaj kolejny wyciąg, jak gdyby coś, tutaj był jakiś zakład cukierniczy albo piekarniczy. No w zasadzie to jest bardzo mocno zbliżone do siebie. Tak to wygląda. Słuchajcie, a propos duchów, to nie czuję tutaj nadal żadnych duchów. Wręcz przeciwnie, podoba mi się. Jest tutaj taka spoko aura, mimo że jesteśmy w piwnicach. Zobaczymy, że drzwi otwarte, zamknięte, ok, to nie będziemy otwierać. Idziemy dalej. Co tu mamy na tych? O, siemka. Dobra, idziemy tutaj dalej sobie teraz. Idziemy dalej. To taki chyba duży wyciąg jakiś. No, chyba tak. Chyba mam rację. Co to jest? Jakaś stara miara, słuchajcie. Skrzynka elektryczna. Dobra. No, nie wiadomo, butelki po piwie generalnie są wszędzie. W każdym pustym obiekcie muszą się znaleźć butelki po piwie. Tak, no i to by potwierdzało to, co mówiłam, że piekli tutaj jakieś sobie, słuchajcie, ciastka i ciasteczka. Zjadłabym teraz tak a propos, no ale dobra, jeszcze trochę trzeba wytrzymać. Idziemy dalej. Idziemy dalej i cóż, no i chyba, co to jest? Piwnice dość spore. Ale dobra, wracamy na górę. Kompletnie różnią się, jeżeli chodzi w ogóle o całą górę. Widać, że no tutaj jest od alarmu jeszcze. No oczywiście tutaj nic nie jest podłączone. Dobra, wracamy, słuchajcie, na górę. Piwnicę mamy za sobą. I cóż nam tu pozostało? Piękne schody. Spójrzcie jeszcze raz, piękny hol. Kiedyś to budowali, co? Nie to, co teraz. Wszystko jest takie mega proste, mega zwyczajne. I tutaj jest ta stara gaśnica. Farba schodzi. Wygląda to wszystko creepy trochę. Patrzcie, jakie piękne zdobienia na górze. I nasze wejście, tudzież wyjście
Tak więc, no cóż, muszę Was pożegnać. Zgasimy sobie światło. Do następnej wyprawy. Wciśnijcie suba, łapkę, jak film się Wam podobał i oczywiście zostawcie komentarz. Siema!